Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam na kolejnym sobotnim filmie, witam. Saeco Liryka, niesiony na fali słynnego zdjęcia wylewki, czyli tego elementu, który jest tu w środku na naszej grupie na Facebooku, do której oczywiście macie link w opisie. Pokażę wam, bo było o to trochę pytań, jak rozebrać ekspres Saeco Liryka. Podobny Saeco Minuto, jest też Saeco Picobaristo. I tyle pamiętam modeli. Oczywiście tam się różni rozbieranie frontowego panelu, ale to możecie zobaczyć na innych filmach, do której linki pewnie gdzieś się może tu pojawią obrazki, a na pewno linki będą w opisie. Także zapraszam, rozbierzmy gościa. Ekspres jest oddany na usterkę nie z pienia mleka, więc odpalmy go. Ja wodę już przyniosłem, ekspres jest włączony. Niech on się tu odpala. Symulator mleka, czyli woda z płynem do naczyń. Podpowiadam zawsze. Pytacie mnie, czemu to jest woda z płynem do naczyń? Bo spienia się praktycznie tak jak mleko, ale mleko wszystko brudzi. Musiałbym to co chwila czyścić. Tu widzę, jeszcze jest problem, nie widzicie pewnie ekranu. Trzeba dopychać, czyli ten czujnik tutaj słabo łapie. No i to jeszcze będzie przykład, potrzeba matką wynalazku. To jest stały obywatel, który tu u mnie bywa. Klientka ma tu straszny problem, już chyba 3 kupowała te łapy spieniające, ja to tak nazywam. Powiedzcie, czy wam się też to często łamie? Napiszcie w komentarzu, jeśli macie taki model. Bo no w tym przypadku 3, one nie są tanie. Też wam rzucę link w opisie do tego elementu. Powiem szczerze, albo klientka jest rzeźniczką, o co jej nie podejrzewam, bo sympatyczna pani, albo po prostu ma niefart, albo to takie jest. Ja, słuchajcie, rzadko z tymi łapami robię ekspresy, więc być może po prostu wszyscy się borykają z tym problemem. No ale dobra, do clou. Zanim będzie instruktaż rozbiórki tego ekspresu, żeby wyczyścić tą wylewkę, spróbujmy spienić to mleko, bo ja sobie przy okazji, nagrywając dla was film instruktażowy, sprawdzę, strasznie mi to świeci w oczy, sprawdzę, czy to mleko się rzeczywiście nie spienia. Cappuccina. Start. On nie wchodzi dobrze, ponieważ zaraz zobaczycie, o czym mówię, tu nie ma zatrzasków. Ja to nawet przytrzymam, żeby to dopchnę tackę. No czujnik na pewno jest do poprawy. Sprawdźmy, czy to zadziała, słuchajcie. Nie podoba mi się ten dźwięk. Zawór wody podejrzany. Grzałka się odparowała. Czekamy. Czekamy z niecierpliwością. Zaczyna się charakterystyczne w tych modelach stukanie pompy. No tak trochę powietrza łapie lewego. To nie jest spienianie. Ja niestety obstawiam zawór wody. Dobra, bierzemy się. Nie ma tu co się zastanawiać, słuchajcie. Jeszcze syczy, słyszycie? Zawór wody poszedł. Spróbujemy go uratować albo go wymienimy. Zobaczymy. Na razie wyciągnijmy wszystko, co jest nam niepotrzebne. Wyjmijmy jeszcze zaparzacz. Zobaczmy, kontrola czystości. Słuchajcie. Jest ok. Jest ok. Tu jest ok. W ekspresie nie ma co, słuchajcie, tutaj się czepiać. Jest lepiej niż dobrze. Nie jest idealnie, ale jest lepiej niż dobrze. Dobra, słuchajcie. Jak dostać się do wylewki? To jest oczywiście instruktaż dla osób, które lubią dłubać, lubią kombinować. Bo no jeśli chcecie tą wylewkę wyczyścić od zewnątrz, to raczej ciężki temat. Żeby zrobić to porządnie, potrzebuję narzędzia plastikowego. Zdejmujemy tą chromowaną tutaj osłonkę. To jest za miękkie trochę. Może coś twardszego. Ją najlepiej jest zdejmować od góry. Chociaż tu jak była ściągana, można ją też ściągnąć tak. Nawet, słuchajcie, wszystkie 4 zatrzaski całe. Widywałem już, słuchajcie, wyrwane te wylewki, no bo ktoś nie doszedł do tego, że tu jest śrubeńka. Że tu jest śrubeńka, którą trzeba wykręcić i dopiero wtedy możemy opuścić wylewkę. Najczęściej te wylewki się tutaj gdzieś łamią
przy nieumiejętnym rozbieraniu, ale od używania niestety też zaczynają opadać. Nie jest to może, słuchajcie, jakiś tam master problem, no ale jest to denerwujące. Wylewka, ten problem, bo często też mnie pytacie, że leje się z jednej dziurki, czy w ogóle tutaj się przelewa. Ten problem rzadko jest tutaj. Tutaj to możecie sobie, słuchajcie, od zewnątrz wykałaczką najlepiej, nie jakimś tam metalem ciężkim przepchnąć, ale problem jest tu i to najczęściej jeszcze dużo głębiej. Więc będę dzisiaj używał śrubokręta, żeby było dobrze widać, żeby zdjąć górę. Zacznijmy tu od frontu. Tu są dwa wkręty. Ja nawet jeszcze bardziej to wam przybliżę. Tekturkę już mam przygotowaną, no bo będzie, słuchajcie, żonglerka. Te śruby już tutaj przeorane trochę. Pamiętajcie ważną rzecz, bo to często też od was słyszę, że niby nierdzewne, a rdzewieją. Nierdzewne wkręty są odporne na wodę, ale nie na kawę. Nie do końca przynajmniej. Przez lata ta kawa je żre. Kawa jest, słuchajcie, kwasem. No i efekty są jakie są. Tu od razu, mógłbym to zrobić później. Będę wyciągał wylewkę, więc odkręcamy i to jest ważne, bo to trzyma wylewkę. Odkręcamy wkręt. No, będziecie widzieć. Dwie mocujące obudowę, jedna na tej samej wysokości trzymająca wylewkę. Co teraz? Teraz trzeba poodkręcać górę. Trochę kawy się wysypie, to nie problem. Tu jest jeszcze wpięta. Zwróćcie uwagę, ja nie zwróciłem. To jest takie trzymadełko do wężyka. Do góry. Kurczę, jak ono tu jest wpięte. Na bok wypinamy. A ono jest na takim, słuchajcie, haczyku. Po prostu wkładacie, przekręcacie i się trzyma. Sprytna rzecz akurat. Miałem wam pokazać tą łapę. Ona jest tutaj, to tak a propos tego pytania, które zadałem przed chwilą. Ona ma tu normalnie dwa takie zaczepy na wciskane zatrzaski. Tu te zatrzaski już są połamane ewidentnie. Klientka sobie tutaj jakieś takie, nie wiem, ciężko nawet powiedzieć, czy to jest ze spinaczy do prania, czy... No nieważne, zrobiła sobie coś takiego i to działało na tym. Pytanie, czy nadal działa. Wypadałoby to sprawdzić na sprawnym urządzeniu, ale tutaj wszystko wskazuje na to, że zawór wody nie trzyma, puszcza ten duże ciśnienie pary do środka i siłą rzeczy to spienianie nie idzie. Jeszcze raz zapytam, napiszcie w komentarzu, jeśli macie do czynienia z takim modelem, czy serwisanci, czy wy w domu, czy to rzeczywiście tak szybko pęka, no bo u mnie klientka przez chyba 3 czy 4 lata to już 3 te kupiła, no i już nie chce 4 inwestować. Wracając do rozbierania. Dużo osób odkręca ten plastik. Jasne, fajnie jest odkręcić te wszystkie tutaj, przyświećmy jeszcze bardziej, te wszystkie wkręty srebrne, które tu widzicie, bo ten plastik wtedy można sobie umyć. Ja na razie nie będę tego robił. Na razie lecimy z ściąganiem obudowy. Wkręt mamy tu w rogu. Widać go. I to w zależności, jeśli to nie będzie liryka, tych wkrętów mogą być 2, mogą być 3. Szukajcie, widoczne tam wewnątrz wkręcone do czarnego plastiku. Mamy to. Przy okazji przypominam, nie wrzucajcie wkrętów do młynka. Te zostawiamy, to są trzymające ramkę. Drugi będzie, pewnie spojrzę sobie na podglądzie. Drugi będzie tu, widzicie? Jego też out. Czyżbym czuł kawę aromatyzowaną? Czyżby? Wykręcamy, czy on już wypadł? Wypadł. Wyciągamy. To mamy 2. Przy okazji oczywiście, żeby zdjąć obudowę, trzeba zdjąć kopułkę. Zmiana bitu, zawsze mnie pytacie, z T10 na Torx T15, bo w kopułce w tych starszych modelach jest większy. Tu zawsze jest trochę zaschniętej kawy, w tym przypadku akurat nie, ale jeśli nie chce wam wejść w bit, wyczyście tam w środku. Widać śrubkę w środku. Jeszcze nie widać. Nie widać, jest. Uwierzcie mi. Teraz druga część obudowy. Pod zbiornikiem na wodę. Widzicie. Dwa wkręty tu. I trzeci tu. Widać? Teraz widać. To nadal walczymy tylko o wylewkę, słuchajcie. Tu się nie sugerujcie tym, że ja będę jeszcze sprawdzał to mleko, bo tak naprawdę do sprawdzenia tego mleka ekspresu nie trzeba rozbierać. No trzeba go przejrzeć, bo on już trochę ma. Ale do usunięcia tej usterki spieniania podejrzewam, że
nie musiałbym rozbierać ekspresu. Podnosimy do góry. Jeśli mamy wszystko odkręcone, to widzicie, uważając na panel, to nam wyłazi. Tylko zwróćcie tu uwagę tak. Po pierwsze, pod osłonką gumową, nie zawsze ona jest, ale nie wiemy, gdzie ten ekspres był. Osłona od pary. Jest tutaj sobie taki przewodzik do czujnika wody, który łatwo urwać, jak się o tym nie wie. I druga rzecz, która nam trzyma tą głowicę, to jest wężyk od zbiornika wody doprowadzający wodę do pompy przez przepływomierz. Cała czapa ściągnięta, słuchajcie. No i tak jak mówiłem, ten plastik można sobie odkręcić. Tu widzicie, jest raz, dwa, trzy, cztery, 5 wkrętów. Odkręcacie, ale tak naprawdę, jeśli nie chcecie, można to umyć od góry. Gdybyście chcieli umyć całą tą obudowę, to musicie wypiąć ten plastik mocujący, odkleić ten czujnik, ewentualnie myć ją tak, żeby nie zalać tego czujnika, bo jak go zalejecie, to ekspres wam będzie wariował, będzie pokazywał na przykład, że nie ma wody cały czas. Także nie zalewamy płytek elektronicznych, bo skorodują, zrobią jakieś zwarcie, same problemy. Wylewka, słynna, słuchajcie, wylewka. Oto i ona. Tu już mamy wkręt wykręcony. To jest winowajca, który nam tutaj dobrze nie wciska i pokazuje cały czas dwusztackę. Może być tak, że może to się uda pokazać, jak już przy okazji tą obudowę ściągamy. Może być tak, że skok tego mikroswitcha już jest wyrobiony i on za bardzo się musi wcisnąć, żeby zwarcie nastąpiło styków. Wtedy ten mikroswitch wymieniamy, ewentualnie można sobie tą tutaj blaszkę podgiąć, rzeźbić we własnym zakresie. Jak najbardziej można. Co do wylewki, no bo to o nią tutaj chodzi. Tu jest wkręt, który ją trzyma. Widać? Nie mylcie z tymi. Chodzi o ten tu. Wykręcamy gościa. Lampa do góry. Można tutaj podejść śrubokrętem, mimo że lekko po skosie, to jest delikatny skos, jak macie długi śrubokręt, to się tą śrubkę, jak widać, uda wykręcić. Można też podejść bardziej profesjonalnie. Kupiłem, nie używam. Wyginany bit. Ale można tu zwykłym śrubokrętem, więc po co kombinować. I teraz tu sobie wysuwamy. O, nawet sama wypada. I to jest ta konstrukcja nieszczęsna, przynajmniej moim zdaniem, w której dzieje się zło. Czy w tym przypadku tak będzie, nie wiem. Ale zajrzyjmy. Musicie rozpiąć raz, dwa, trzy, 4 zatrzaski. Nie róbcie tego nad spodniami, to wam powiem z doświadczenia. Bo tutaj akurat ten ekspres jest regularnie u mnie przeglądany, więc jakiegoś wielkich mocy piekielnych się tu nie spodziewam. Ale bywa tutaj nieźle. Nawet miałem, słuchajcie, musicie też uważać oczywiście, żeby tego nie połamać. To strzela, to jest normalne. Ale miałem, słuchajcie, klientów, którzy wrócili w zeszłym roku chyba, którzy wrócili z urlopu tam po 2 czy po 3 tygodniach. Zrobili sobie pierwszą kawę i piszą, dzwonią do mnie, mówią: dzień dobry, panie serwisancie, bo nam to jakieś larwy z wylewki do kawy płyną. No, zalęgły się muchy ekspresuchy, słuchajcie, i bywa. Tutaj to jest wręcz jak na ten, zaraz wam to jeszcze doświetlę, jak na ten ekspres, to jest wręcz idealnie. Oczywiście to jest brudne, ale to jest tylko osad. Nie ma tu problemu z przepływem. Prześwit, czy widać prześwit? Upuść, połam. Czy widać prześwit? Nie widać. 2 dziurki. Jedną zasłaniam, drugą zasłaniam. O, na tle ręki bardzo ładnie widać. Więc to oczywiście jest do czyszczenia, ale w tej wylewce gwarantuję wam, możecie znaleźć piekło. I larwy, i muszki, i zaschniętą kawę. Możecie dowiedzieć się, że piliście historyczną kawę, czyli z ostatnich 3 lat, odkąd używacie ekspres, kawusia tutaj się osadzała. Tak to jest wymyślone. W którychś tam modelach nowszych jest już tutaj poprowadzony wężyk silikonowy, taki jak widzicie tu. Przybliżę jeszcze. Silikon się barwi, ale do silikonu kawa się tak łatwo nie klei. Tutaj jest plastik i to też musicie pamiętać, że jak trafia to do czyszczenia,
nie szorujcie tego jakimiś drucianymi szczotkami, tylko szczoteczki do zębów, bo im bardziej ten plastik tu pokaleczycie, tym bardziej będzie on podatny na. No wiadomo, chropowata powierzchnia bardziej obrasta. I tu jeszcze był taki pomysł, widziałem też na grupie na Facebooku. Nie znajdę tego. O. Są też ofiary. Trudno, takie życie. Pająki mieszkają w ekspresach, pająki są, słuchajcie, pożyteczne. Ale do rzeczy, bo dzisiaj coś strasznie odpływam od tematu. Był taki patent, ktoś wrzucił, że sobie tą wylewkę naciął, czyli jak ona nam, ja chcę wam to zademonstrować, może nie będę już tej góry na razie zakładał. Ten patent był pomysłowy, tylko ja miałem parę wątpliwości co do tego patentu. W ten sposób, jak założymy teraz górę, zresztą załóżmy, aby to zademonstrować. Tak ją po prostu przymierzmy. Powiedzmy, że jesteśmy na skręconym ekspresie, no mi tu teraz pewnie coś nie podpasuje, ale okej, chodzi o sam sens. Jak jesteśmy na takim etapie, oczywiście zakładamy, że on jest w tej chwili skręcony, mamy założoną wylewkę, czyli mamy założone to, teraz mi pewnie nie wejdzie, no bo wiecie, jest nie, może nawet, o, jesteśmy na tym etapie, no to wiadomo, jak sobie odkręcimy tą śrubkę, ściągamy, to wyciągamy, myjemy, to prosta rzecz. I tu ktoś pisał, że sobie naciął ten element i wtedy rzeczywiście nie trzeba wyciągać całej góry, można sobie to podnieść i tu od góry czy jakimś wyciorkiem typu, może nie zrzucę teraz pół ściany, typu można sobie wtedy, wiecie, o, sami widzicie, no ja mam za gruby, mam cieńsze gdzie indziej, wyczyścić, tylko tu nachodzi to. Tu będzie parować, bo jednak tu będzie szczelina. Z tej wylewki zawsze leci para podczas parzenia kawy. Czy to nie pójdzie nam tam do ekranu? I wyprzedzając wasze pytanie, ekran jest na uszczelce. Zaraz wam pokażę, jak ta uszczelka w takim paroletnim ekspresie wygląda. Więc ja bym się z tym rozwiązaniem przecięcia tego elementu tutaj zastanowił przynajmniej. Nie mówię, że to jest bardzo zły, czy rzeczywiście tak się stanie, czy to jest zły pomysł, ale ja bym to przemyślał, czy ewentualnie jakoś to uszczelnić. No ja takich patentów nie robię, bo tak jak wielokrotnie powtarzam, w serwisie ma być zrobione zgodnie ze sztuką. We własnym zakresie, gdzie bierzecie odpowiedzialność za własną pracę, no próbujcie, słuchajcie. Tu jest ekran. Tu są uszczelki. Może ja nawet wam zdejmę tą wierzchnią warstwę panelu, jak mi się to oczywiście uda. Który jest... Wypadł przycisk złamany, rzeczywiście on taki miękki mi się wydawał, widzicie? No plastik, słuchajcie. Ale to na szczęście działa, nie jest to problemem. O, tu wystaje podklejana uszczelka do taśmy sygnałowej. Tu to jest wszystko guma, słuchajcie. Tu, widzicie, to nie jest takie w 100% szczelne, więc ta para będzie tu wchodzić. Ekran jest, nie będzie tego chyba teraz widać, a może. Ekran jest na tasiemce sygnałowej, spójrzcie. Tutaj jest zasilanie, tu jest taśma sygnałowa, jak pojadę niżej, to ją zobaczycie. Ekran jest na tasiemce sygnałowej. Łapie mi na tą naklejkę teraz, bo biała, kontrast. Lumiksy łapią na kontrast. Spróbujmy teraz, może na tą gumę wyostrzy. Czy coś już widać? Widać, na tasiemce sygnałowej. Ile ja już miałem przypadków, że tu wlazła wilgoć i słuchajcie, albo się robi czerwony ekran, albo gaśnie w ogóle, albo zaczyna mrugać dziwacznie. Uważajcie na takie akcje, gdzie możecie spowodować, że wilgoć będzie szła do góry. No bo wiadomo, elektronika i woda się nie lubią. Słuchajcie. Chyba tyle, jeśli chodzi o dostanie się do wylewki. Oczywiście ją wyjmijmy, bo ona idzie do mycia. Mamy tutaj porozbierane. Dla bardziej wnikliwych jeszcze wam pokażę. Bo nie pamiętam, czy był taki film na kanale, a jeśli był, to być może, że nie był jeszcze aparatem nagrywany, więc trochę lepszej jakości. Jak się dostać na przykład do pompy, czyli do tej słynnej Lila Rouge tego typu Saeco. Jak się dostać do przepływomierza, którego tu nigdzie nie widać. Jak się generalnie dostać do grzałeczki. Wygląda strasznie, a jest prosto, słuchajcie. Jeśli się nie boicie, to wam pokażę. Mocowanie. Bo tutaj trzeba, ja to nazywam, wyjąć ekspres z ekspresu. Raz. Pokażę wam jeszcze raz, teraz ładnie widać, jeszcze trochę więcej światła. Raz. Dwa.
No oczywiście, wszystkie właściwie srebrne wkręty poza tym musicie stąd wykręcić. Poza tym i poza tym. Zresztą patrzcie, po kolei. Ważne są tu kolory tych wkrętów. Patrzcie, skąd wykręcacie srebrne. To nie chodzi o to, że bo one są identyczne, tylko chodzi o antykorozyjne właściwości. Kolejny wkręt. Tu mamy już wszystko, słuchajcie. Te dwie zostają. Raz, dwa. U góry i tu. Lecimy z tą. Tutaj może nie będzie dobry przykład, jaki tam syf się zbiera, jak się dobierzemy do tego wyjęcia ekspresu z ekspresu, bo ten ekspres był robiony już. Nie pamiętam, kiedy był przegląd robiony. Ale potrafi tam być niespodzianka. Tu mamy wkręt, żeby zdjąć obudowę zewnętrzną ekspresu, jego też należy wykręcić. I tu jest, zwrócę uwagę, czarny. I jeszcze jeden, przynajmniej tak jak pamiętam. Przy okazji, bo też był o tym temat na Facebooku, tu nie ma śrubki. W nowszych konstrukcjach od paru lat już tu nie ma śrubki. Ten młynek nie może być sztywno. Ale obok jest i właśnie tu najczęstszy błąd jest popełniany, bo wykręcamy, nie pamiętamy i potem wkręcamy tu. Nie można na sztywno kręcić młynka, bo wam będzie ekspres podczas mielenia makarenę tańczył. Mamy wszystko. Mamy wszystko. I teraz sytuacja wygląda tak. Łapiemy sobie tu albo tu. Trzymamy obudowę i wyjmujemy ekspres z ekspresu. No i tu pomyślcie, że ja już tu byłem. Ja już tu byłem, więc widzicie, jak to wszystko wygląda. To teraz pomyślcie, jakby mnie tu nie było przez 5 lat, jakby to wyglądało. To oczywiście idzie do mycia, bo jak już mam rozkręcone, mimo że w tym ekspresie pewnie przeglądu nie będzie, no ale umówmy się, nie ma przeglądu, ale już rozkręciłem. Zostawię tak, nie? To do mycia to nie jest trudna sprawa, tym bardziej, że tu nie macie nic elektronicznego. To możecie władować pod prysznic, umyć. Ważne tylko porządnie wysuszyć, zanim zaczniecie składać. No i tu już prosty instruktaż. Nagle lila róż. Nagle dostęp do przepływomierza. Widać, że te wężyki już trochę ciemnieją, ale widać, że są po przeglądzie. Tu patrzymy, czy nie cieknie nigdzie po cybantach, czyli kontrola wizualna. Tu potrafi cieknąć, patrzymy. Oczywiście elementy odpowiedzialne za spienianie. Tu nie cieknie, słuchajcie, jest rudo, ale ja mam zapisane w historii tego ekspresu, że tu był wymieniany cybant, bo nie trzymał i to tak zostało. To po prostu, no tak już odbarwił się metal i tak zostało. No i tutaj widok standardowy, ja się zawsze zastanawiam, skąd to się bierze, że tu wszystko jest takie czarne. Weźmy suchy ręcznik. Niech to jako tako wygląda, bo na ten moment to wygląda, jakby tutaj ogniem szło. A to jest jakiś taki pył. Jeśli wiecie, skąd to się tu bierze, no bo to nie są popalone ścieżki, słuchajcie. One są takie, czy tu po prostu, ja wiem, chyba rozgryzłem, ale napiszcie w komentarzu, czy mam rację. Młynek mieli, silnik szczotkowy pyli, a tutaj się wytwarza na ścieżkach pole magnetyczne i ono po prostu tak pięknie ten pył przyciąga, bo to jest normalne, że młynek pyli. I się układa w takie wzorki. Ja bardzo często widziałem takie zdjęcia, może nie u nas na grupie akurat się chyba nie trafiło, ale i od klientów słyszałem. Panie, jakie tu pojarane ścieżki. No widzicie, raczej bym pojaranych ścieżek ręcznikiem papierowym nie naprawił, a widać, że to jest taki czarny pył, spójrzcie. Potwierdźcie mi w komentarzu, że to magnetyzm, wściekły magnetyzm działa. Z tym ekspresem tu wszystko wygląda, słuchajcie, dobrze.
Więc na potrzeby jeszcze, bo ile już mamy materiału, mamy 27 minut, na potrzeby mojej naprawy tak naprawdę, bo chciałem wam pokazać, jak ten ekspres się rozbiera. Wszystko macie w tej chwili na wierzchu. Jeszcze dodam, jak chcecie wyciągnąć grzałkę. Tu jest śrubka osłonki, wkręt czarny, chyba jedyny, ona wtedy wyjeżdża do przodu. Trzeba wiedzieć tylko, żeby wyjąć zajączka z kapelusza, słuchajcie. Potem go trzeba włożyć. Ja na razie włożę do tej oczywiście brudnej obudowy, ale chociaż wiecie co? Umyte, słuchajcie, i tu jeszcze taka uwaga, bo to też pytania czasami dostaję, tak jak pytacie, jaka jest cena przeglądu ekspresu. Cena przeglądu ekspresu jest ceną wyjściową, słuchajcie. Dlaczego? Ja nie chcę tutaj rzucać nazwami, bo to nie o to chodzi, nie chcę prowadzić dochodzeń, ale w zakresie przeglądu każdy serwis ma jakiś tam swój plan. Przysłowiowy Pan Tadzio też ma jakiś swój plan. Ja tą obudowę zawsze myję. Widzicie, jeszcze jest trochę mokra, no ale chyba widać, nie? No wiadomo, no tu się już nie doszoruje pewnych rzeczy, bo no tak jest to skonstruowane, że tutaj ta woda w tych modelach pływa. To są już zacieki jakieś, słuchajcie, no to też przecież nie o to chodzi, żeby tutaj polerować to, tym bardziej, że tego nie widać, ale ja to zawsze czyszczę. Jeśli robię przegląd tego ekspresu, to zawsze to czyszczę, bo tutaj się zbiera syf, potem się lęgną nasze przyjaciółki ekspresuchy. No i u mnie jest kwota X, a w innym serwisie będzie kwota Y. Jeśli zrobicie to tanio, skąd się biorą koszty? No to trochę trwa, to się bierze pod zlew, to się wszystko czyści, to się spryskuje, chemia kosztuje, ręczniki kosztują, słuchajcie, ale nie o tym. Widuję ekspresy, które były w jakimś serwisie, do mnie w serwisie, ja nie wiem, ja powiem wam, mam zasadę, nie oceniam, nie wypowiadam się na temat innych serwisów, nawet jeśli klient tutaj próbuje na mnie wymóc takie rzeczy. W życiu bywa różnie, są słabsze i lepsze momenty. Ktoś to robi taniej, może tego nie wyciąga, może tego nie czyści. No, każdy robi, jak to mawiają, każdy prowadzi biznes po swojemu. Ja mam czyste sumienie, że tu zajrzałem, przetarłem, wywaliłem karmę dla much ekspresów. Zobaczcie, tutaj już pęka ten Tu leci zawsze ciepła woda z pary, bo tu jest taki korek. No, starość, no słuchajcie, mnie boli szyja od 2 dni. Ekspresy też się starzeją, no ludzie się psują, ekspresy też się psują. Ale ja z czystym sumieniem taki ekspres oddaję i niech nawet ktoś po mnie sprawdzi. No to wiecie, jak ktoś się chce przyczepić, to się przyczepi, że ja tu pazurkiem nie ściągnąłem tych osadów. No ale też nie popadajmy w paranoję. Osuszony. Tą część będę czyścił później. Chociaż tutaj tak naprawdę, słuchajcie, do zaworu wody dostęp mamy. To są zacieki kamienne, więc tak jak mówię, nie popadajmy w perwersum. Tutaj bardzo powoli, delikatnie, tu się ma wszystko spasować. Na razie trzymam na palcu. Ładnie wam tu musi dojść. To musi samo wskoczyć, nie na chama. Bo jeśli nie idzie, no to coś źle złożyliście. Tu mamy. No i tak wygląda kompletny demontaż. W tym przypadku akurat ekspresu, jak znajdę boczek, co nie będzie proste. W tym przypadku SUP 041 EU, czyli klasyczny symbol DeLonghi Liryka, miałem powiedzieć. Saeco Liryka, wylewka, brudna jeszcze, ale to zaraz ją umyjemy. No i co? I słuchajcie, jeszcze wyciągnijmy zawór, bo to on, moim zdaniem skromnym, jest tutaj przysłowiowym złoczyńcą.
przy okazji jak to składam, to naciśnijcie subskrybuj, naciśnijcie dzwoneczek, tym razem powiem, żebyście nacisnęli, bo zbliża się urodzinowy live, słuchajcie, urodzinowy live, lampa wyżej, na którym będzie można w bardzo promocyjnej cenie kupić fajny ekspres. Ekspres z mlekiem, ze spieniaczem mleka, ekspres znanej firmy, który to będzie naprawiany na tym live'ie przeze mnie. Jak się uda, a no to ja już tego dopilnuję, żeby się udało, to któryś z Was będzie mógł go kupić, jeśli oczywiście wyrazi chęć, ale więcej szczegółów będzie minimum na tydzień przed tym live'em 2 października o 18, jeszcze raz przypomnę, więc naciśnij subskrybuj, pyk w dzwoneczek, kanał Coffee Doctor, łapkę w górę przy okazji, tam te 2 żółte łapki stoją. Zaznacz dzwoneczek, bo dostaniesz powiadomienie, bo głównym miejscem informacji dotyczącej tego, jak będzie można ten ekspres w tej promocyjnej cenie kupić, będzie społeczność na YouTubie. Czyli zostanie stworzony post w społeczności YouTube o tym, co i jak. To jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów, więc subskrybujcie, pooglądajcie filmy, bo trzeba trochę kanał znać będzie, a może nie, a może tak. 2 października, godzina 18, tydzień wcześniej będzie informacja na karcie społeczność how to do. Dobra, słuchajcie, zakładamy boczek, bo zawsze o nim zapominam. Jakby cały proces składania, rozbierania tego ekspresu już mamy, a to jest clue tego filmu, no ale żeby nie było tak bez kawy, no to spróbujmy to spienianie sprawdzić. Oczywiście boczek mi nie wchodzi. Dobra, wylewka. Tak jak mówiłem, ja już ją sobie umyję. Chcę tutaj rozpoznać usterkę, więc składamy. Tu muszą być słyszane 4 kliki. Raz, dwa, trzy, 4. Nie muszę jej w tej chwili przykręcać tylko tutaj wewnątrz. Pamiętajcie, bo tu idzie strzał kawy. Czarny wkręt. Tu idzie strzał kawy, więc dobrze, żeby on nie wyskoczył, ten element, plus z drugiej strony ten element wchodzi tu. Czyli ten jeden wkręt tu wkręcam. Przypominam, tutaj gdzie włożyliśmy wylewkę, jest miejsce, jest prowadnica, jest otwór. Wkręcamy. Czarny wkręt, przypominam. Całej reszty skręcać nie muszę, bo ten ekspres sam sobie siedzi, nie? Podstaweczka pod zaparzacz. Wkładam zaparzacz. Biorę czapę. I tu 2 rzeczy ważne. No bo najważniejsza, bo o tym jak zapomniecie, to nie będzie po prostu ekspres widział, że jest woda. Więc to jest sprawa ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsza, wkładamy wężyk. Jak go znajdziemy. Nie tu. To jest odpływ od... To jest odpływ, słuchajcie, od podpojemnika na wodę. Gdyby się wam rozlała woda, to tędy ona spłynie do tacki. Na ten dłuższy, cieńszy bolczyk. No i to teraz tak, słuchajcie, nawet się ładnie złożyło, ale chodzi o to, żeby ekspres przetestować. Brak wody. Wodę mam gdzieś pod ręką. No i tutaj mówię, jak nie wepniecie wężyka tego od wody, to teraz by się zrobił potop szwedzki. A tam jest się na co polać. Mam nadzieję, że nie zademonstruję. Mamy wodę, ekspres rusza. Pojemniczek, tradycja. Mogłem zagiąć wężyk, to się zdarza przy montażu. Zaraz się dowiemy. On teraz poprosi o włożenie. Sam się nawet spróbuję odpowietrzyć. Idzie pasek, więc się zapowietrzył po prostu. No, wyciągaliśmy wężyki, z nich nie weszło powietrze. Czekamy, aż się przepłucze, słuchajcie. Słychać, że idzie. Gdzie ja mam tą moją miksturę? Tu. Teraz się pewnie poleje woda. W tej chwili wężyki są puste, zaparzacz, zawór wody. Zaraz spróbujemy tutaj zrobić kawę. No to zobaczmy. Kończąc już, bo tu był instruktaż rozbiórki. Dużo osób ma te ekspresy. Czy one są fajne, czy nie fajne, to już jest pytanie do was. Napiszcie w komentarzu. Spienianie, znowu ściągawka, słuchajcie, bo jest zdjęty panel. Złamany guzik power od wiecznego wciskania. Spienianie, mamy menu.
Widać na ekranie. Napoje, mleko. No i czekamy. Start jeszcze. Ja to przytrzymam tradycyjnie. A może nie trzeba, skoro klientka z tego tak korzysta, z tymi wpinkami dorabianymi, to może to zadziała. Efekt jest podobny, chociaż trochę cichszy. Może to być też problem, słuchajcie, z elektrozaworem. Będę tutaj diagnozował dalej. No zobaczmy. Cyku pyku. Tradycyjnie. Jest ok. Zobaczcie, jak się różni. Wtedy takie bąble leciały. Teraz jest to rzeczywiście taka jednolita pianka, widać. Czyli jakiś paprok w zaworze wody prawdopodobnie. Odpuścił zaworem spustowym, ponieważ tu jest blok 2 elektrozaworów. No i tyle, słuchajcie. Coś jeszcze syczy. Być może, że jest zawór wody do wymiany, ale to, tak jak mówię, w zaworze wody jest problem zlokalizowany. I tyle, słuchajcie, ode mnie. Przypominam o partnerze kanału. Linki na dole. Właśnie widzicie. Naprawiaj, nie wyrzucaj. Firma Nord.pl. Dystrybutor części AGD, RTV, do ekspresów, lodówek, pralek, co sobie tam wymyślicie, zajrzyjcie. Ja wam dziękuję za uwagę. Film instruktażowy, wynikający wprost z waszych pytań, słuchajcie. Nie ma problemu, jeśli jakiś temat jest gorący, powiedzmy, to czemu nie? To ma służyć wam. Ja to wszystko, słuchajcie, wiem. To ma służyć wam. I tyle. 2 października live urodzinowy. Wspomnę jeszcze tylko raz. Partner kanału Nord.pl. Naprawiaj, nie wyrzucaj. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Zasubskrybuj, daj lajka i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć!